Witaj piękna, dzisiaj makijaż dla początkujących. Pokażę Ci, jak przy użyciu tej paletki zrobić takie magiczne oko, takie magiczne spojrzenie. Naprawdę, zostań ze mną, jest to bardzo prosty makijaż. Na wypielęgnowaną buźkę nakładam bazę niekomadogenną, która nie zatyka mi porów, ale wręcz przeciwnie, wygładza mi pięknie moją strukturę skóry i sprawia, że podkład będzie się trzymał idealnie. Następnie podkład aplikuję za pomocą pędzelka do podkładów płynnie, dzięki czemu mam gwarancję tego, że podkład będzie równomiernie rozprowadzony. Podkład jest lekki, wtapia się w moją skórę i nie robi efektu maski. To jest bardzo, dziewczyny, ważne, żeby mieć idealnie dobrany podkład. Następnie korektor pod oczy. Nie aplikuję go pod całą powierzchnię dolnej powieki, tylko wewnętrzny i zewnętrzny kącik oka i daję również na powiekę, co stanowi już bazę pod cienie. Popatrzcie, idealnie dobrany podkład kryje wszelkie zasinienia i nie obciąża mi okolicy oka. No i nasz mistrz, czyli jedwabisty puder. Ten puder daje mi efekt niesamowitego wygładzenia. To jest efekt Photoshopa. Jeżeli szukasz idealnego pudru, to jest on. Następnie brwi. Brwi wyczesuję szczoteczką, a następnie biorę kredkę woskową i ładnie dorysowuję kształt i braki w moich brwiach. Naprawdę jest to bardzo prosta metoda i każda z Was sobie poradzi. I wracam do szczoteczki, przeczesuję ładnie moje brwi, unoszę je. Nasza magiczna paletka i pędzel kopytko do konturowania. Nakładam rozświetlacz, następnie róż i to wszystko robię jednym pędzlem. Dlaczego, dziewczyny? Bo ja w makijażu stawiam na minimalizm. Następnie bronzer. Bardzo ważne jest przy konturowaniu, moje drogie, abyście wiedziały, w którym miejscu co aplikować. Nieważna jest kolejność, ważne jest miejsce aplikacji. Na łuku pidy troszeczkę rozświetlacz, na dolną wargę troszeczkę bronzera i popatrzcie, ładnie to wszystko jest scalone. To jest oko. Jaśniutkim cieniem maluję we wewnętrznym kąciku oka i powyżej załamania powieki maluję właśnie takim orzeszkowym, matowym cieniem, aby unieść oko, otworzyć oko. Ładnie sobie go rozprowadzam za pomocą pędzelka. Również daję troszeczkę na dolną powiekę. Chodzi właśnie ten granatowy, niesamowity cień. Popatrzcie, dziewczyny, jaki efekt daje. Oko będzie, zobaczycie, niesamowite. Aplikuję go, wtłaczam sobie, następnie wezmę sobie pędzelek taki do rozcierania i ładnie teraz go rozetrę do góry troszeczkę, aby unieść i zrobić takie troszeczkę kocie oko, ale to nie robię czarnym cieniem, tylko takim granatem, który pięknie wygląda, nadaje takiej świeżości na oku. Coś pięknego. Jestem przekonana, że każda z Was, dziewczyny, sobie poradzi tymi cieniami zrobić taki makijaż. I co teraz robię? Na paluszek pobieram rozświetlacz. Ten rozświetlacz, który jest na policzku, aplikuję na ruchomą powiekę i daję troszeczkę blasku na oku. No coś niesamowitego. I teraz tusz. Tusz, który robi efekt sztucznych rzęs, jest to tusz, który daje mi 200-krotne pogrubienie, wydłużenie, dodatkowo odżywia moje rzęsy. Koniecznie, jeżeli lubisz taki efekt, musisz go mieć. I ostatni krok to są usta za pomocą błyszczyka ultranawilżającego. Piękny, subtelny kolor, no piękne połączenie granatu z brudnym różem, coś pięknego. Moja droga, jeśli też chcesz nauczyć się takiego prostego makijażu, napisz do mnie. Ja Ci pomogę skomponować taką paletkę. Wszystkie produkty możesz kupić u mnie. Życzę Ci pięknego dnia.